Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i nadszedł czas na czapkę. Ja w tym roku postanowiłam zrobić dwa komplety. To jest pierwszy komplet. Będzie to komplet taki typowo jesienno-wiosenny, można powiedzieć, ponieważ czapka jest lekko ażurowa. Taka właśnie w sam raz idealna na pogodę, w której jeszcze nie ma mrozów, ale chcielibyśmy już zakrywać głowę, na przykład uszy, dlatego mamy tutaj taki ściągacz dosyć gruby, żeby uszy były przykryte, no a tutaj, żeby głowa jeszcze nam oddychała. Także polecam ten projekt dla osób, które nie do końca chcą jeszcze ciepłe, grube czapki, ale chciałyby już zakrywać głowę. Bardzo fajny wzór, pokażę Wam. No i oczywiście powiem Wam, jak go zrobić, jak dopasować pod swój rozmiar. Do tego będzie taki fajny szaliczek, trochę jak Sophie Scarf, ale trochę inaczej robiony, taka podróba oczywiście, ale moja podróba, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i co? I będę wykorzystała włóczkę firmy Drops Cotton Merino, czyli właśnie 50% wełny merino, super idealnej, mięciutkiej, niegryzącej, no i 50% bawełny, więc będzie to typowa włóczka pod wiosenno-jesienny projekt, więc można ubierać już teraz, później zamienić na grubszą i później z powrotem na wiosnę wrócić do tej czapeczki. Projekt na zimową czapkę będzie później, też będzie bardzo fajny, już mam pomysł, więc mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Prezentuję Wam tutaj wzory, które oczywiście wykorzystuję też w swetrach, bo jak wiecie, ja lubię mieć nietypowe czapki, których jeszcze nie ma na kanale, które można sobie po prostu zrobić bardzo fajnie, szybko i wykorzystać wzory, które już na pewno znacie, może przerabialiście razem ze mną w swetrach, w bluzeczkach, a jeśli nie, to oczywiście Wam pokażę. Dlatego też między innymi uznałam, że warto takie wzory, które już były w swetrach, wykorzystać na nietypowe, fajne czapki. Niekoniecznie musimy się zawsze trzymać półsłupków nawijanych w tylną pętelkę. Jeśli macie dosyć takich czapek, to ja zapraszam na wersję mojej czapki z wykorzystaniem bardzo fajnych wzorów, które już u mnie widzieliście. Jeśli, słuchajcie, chodzi jeszcze o wymiar, to tak jak Wam wspominałam, ja powiem Wam, w którym momencie będzie można ten wymiar zmienić, natomiast ja robię taką standardową czapkę na głowę kobiety, to jest tutaj około 27 cm. Jeśli Wam odpowiada ten rozmiar, możecie robić taką samą liczbą oczek jak ja. Jeśli macie podobną oczywiście lub taką samą włóczkę, to jak najbardziej to się nada. Jeśli będziecie używać innych włóczek, pamiętajcie, że każda włóczka ma swoją gramaturę, więc trzeba będzie odpowiednio dobrać odpowiednią liczbę oczek do włóczki, ponieważ ten projekt akurat pasuje na tą włóczkę. Tutaj 50 gramów ma 110 metrów, jeśli macie podobną, można używać, a jeśli macie swoją, to po prostu powiem Wam, w którym momencie, jak zrobić, żeby czapka była odpowiednio dopasowana. No i jeszcze ten mój szaliczek, podróba, to jest taki bardziej kołniarz, z tym, że zrobiłam go sobie w okrążeniu, taki cieniuteńki, dosłownie po to, żeby go zawinąć 2 lub 3 razy, w zależności od tego, jaką sobie szerokość zrobicie, taki luźny, bo nie do końca chcę jeszcze się owijać, mieć po prostu coś przy szyi. To jest taka moja wersja oszukana szaliczka Sophie Scarf, mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Jeśli chodzi o zużycie, to na czapkę zużyłam 2 motki, pełne motki, natomiast na szaliczek to już zależy od tego, jaki długi ma być, jaki szeroki. Tutaj zużyłam akurat 1,5 motka, o mi została resztka. Co prawda mogłabym jeszcze zrobić dłuższy bądź szerszy, ale już nie mam czasu pruć, więc myślę, że tak zostawię. Dobrze, jeśli Wam się oczywiście podoba ten projekt, to ja zapraszam na film. No i oczywiście bardzo Wam dziękuję za poprzedni film, za poprzednie komentarze i łapki w górę. Zasypaliście mnie tak przemiłymi komentarzami, że aż zachciało mi się tworzyć kolejny projekt, którym właśnie jest ta czapka. I po prostu bardzo Wam dziękuję, naprawdę jest to czasami mi bardzo potrzebne, bo ja wiem, że Wy mnie oglądacie, ale lubię to po prostu czasami przeczytać. Także bardzo Wam dziękuję za tak wspaniały odzew. Cieszę się, że jesteście razem ze mną. Dobra, no to przechodzimy dalej do projektu. Aby zrobić czapkę tym wzorem i tą samą włóczką, potrzebuję 2 szydełek, 3,5 mm oraz 3,75 mm. Jest to ważne, ponieważ jeden wzór powoduje, że coś się rozszerza, a drugi, że coś się zwęża, więc jeśli akurat nie macie takich przedziałów, może być 3,5 i na przykład 4 mm, ale ważne, żeby była ta różnica, żeby po prostu fajnie się czapeczka i później też szaliczek układał. I oczywiście dobierzcie szydełko do swojej włóczki. Ja Wam pokazuję na tym, co mam. Przerobię z Wami tak naprawdę próbkę, nie będę robiła drugiej czapki, ale początek jest zawsze taki sam i później
później oczywiście się ją buduje na pewną wysokość. No i koniec też pokażę Wam, jak to zrobić, jak zakończyć, jak ewentualnie poprawić, jeśli jej Wam spada na przykład, ponieważ zawsze na bieżąco można sobie dopasować i jeszcze czapeczkę. Więc tak, zaczynamy od zrobienia magicznego kółeczka. Ja go robię w taki sposób, że kładę końcówkę tutaj, przytrzymuję paluszkiem, owijam wokół, przytrzymuję sobie tutaj tą włóczkę, wkładam szydełko pod to, przeciągam tutaj, następnie ściągam z palców tutaj tą włóczkę, przytrzymuję sobie kciukiem to miejsce, następnie wkładam palce od tej strony, tutaj, a tutaj robię oczko łańcuszka. Taki mam sposób na magiczne kółeczko. Wy, jeśli już potraficie, możecie robić swoim sposobem. Wyprostuję sobie tutaj tą końcówkę, żeby nie była nigdzie pokrzywiona. Następnie w tym magicznym kółku będziemy robić 20 półsłupków. Półsłupki będziemy robić w taki sposób, że wbijam szydełko wkładam szydełko pod całe kółeczko, szydełko pod tutaj włóczkę, przeciągam, pobieram od dołu, przeciągam i mam pierwszy półsłupek. Oczywiście trzeba go zaznaczyć. Wbijam się tutaj w oczko, zaznaczam. I mam jeszcze do zrobienia 19 takich półsłupków. Pamiętajcie, że jeżeli robicie półsłupki pobierane od góry, będą inaczej wyglądać niż od dołu. Ja akurat stosuję tutaj technikę od dołu. I znowu 2. Tutaj sobie można zawsze zmniejszać to kółeczko, jeśli Wam się poszerzy. I znowu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tu muszę sobie jeszcze zmniejszyć. I jeszcze raz tutaj. 17, 18, 19 i ostatni półsłupek 20. Mam 20 półsłupków. Zmniejszam teraz kółko tak, aby zamknąć okrążenie, czyli ciągnę sobie za końcówkę. W międzyczasie mi się tutaj zakręciło, więc muszę sobie wyprostować. I zamykamy okrążenie. Następnie łączymy pierwsze okrążenie tutaj z tym pierwszym oczkiem, które zaznaczyliśmy, czyli ja już sobie wypnę tutaj ten znacznik, wpinam się tutaj w to i łączę. I oczywiście zaznaczam sobie to ostatnie tutaj moje łączenie. Zmniejszamy tak kółeczko, żeby nie było tutaj dziury. Ona oczywiście może się jeszcze rozszerzyć w trakcie robienia, ale później już możecie sobie po prostu na samym końcu przepleść tą włóczkę i zablokować w środku, żeby się nic nie ruszało. Mamy zrobione pierwsze okrążenie. W następnym okrążeniu robimy same podwojenia. Czyli zobaczcie, wyszukuję sobie pierwszego wolnego oczka. Na razie pomijam to połączenie, tylko te, które jest pierwsze wolne, czyli tutaj. Tutaj mam oczko łączeniowe, czyli przechodzę do następnego, wbijam się szydełkiem i również robię półsłupek, ale będę robiła w każdym takim oczku po 2 półsłupki, czyli jeszcze raz w to samo miejsce i 2. W kolejnym również 2. Raz i 2 i w kolejnym też 2. W sumie powinniście mieć 40 takich półsłupków. Tutaj trzeba sprawdzać, czy wszystkie czy wbijamy się we wszystkie, czy czegoś nie pominęliśmy. Na spokojnie. Dzisiaj będzie nam towarzyszyło chrapanie pieska. A dziś akurat taka pogoda, że można tylko spać. Więc poniekąd będziecie słyszeć takie chrapanko. Ok. Zrobimy sobie tutaj do końca. Jeszcze mam do zrobienia. Dojdę tutaj do końca i zaraz pokażę, co dalej. Mam jeszcze tutaj dosłownie do zrobienia 3 oczka, łącznie z tym, co jest zaznaczone, ponieważ to było moje oczko łączeniowe, więc mam jeszcze tutaj 1 i 2
I jeszcze tutaj. Raz i dwa. I teraz tutaj właśnie, gdzie łączyliśmy, ja miałam tutaj jako oczko łączeniowe, to jest tak naprawdę w pierwszym tym półsłupku. Tutaj też musimy zrobić 2. Raz i 2. I po tym okrążeniu powinniście mieć 40 takich półsłupków. Trzeba sobie, najlepiej sobie, jeśli Wam się coś nie zgadza, policzyć tutaj od góry, idąc po tych oczkach i sprawdzić, czy macie 40. Dobra, zrobiliśmy sobie drugie okrążenie. Ja jeszcze sobie tutaj w międzyczasie ściągnę w środku. I znowu zaznaczam sobie ostatnie oczko, żebym wiedziała, które to jest. I przechodzimy do trzeciego. Już trzecie okrążenie jest zmienne w zależności od tego, jakiej używacie włóczki i na jaki rozmiar będziecie robić czapkę. Na razie do tej pory będziemy robić zawsze tak samo, niezależnie od włóczki i od rozmiaru, który używacie. Czyli to są 2 okrążenia. Natomiast w tym trzecim dopasowujecie sobie do swojego rozmiaru, ale oczywiście ciężko dopasować, nie wiedząc, jak czapka wyjdzie i jaki ma wzór, więc ja polecam zrobić sobie na początek moim sposobem, zrobić sobie kilka rzędów, ponieważ póki nie zaczniecie robić, to nie wiecie, ile będzie Wam zajmował miejsca taki wzór. I od tego właśnie zależy, ile takich tutaj, może tutaj przybliżę, takich wzorków Wam jest potrzebnych. Ja musiałam sobie przerobić kilka rzędów od góry, żeby wiedzieć, ile zajmuje mi taki rząd. Zobaczcie, że tak naprawdę 2 takie rzędy tego wzoru to są 2 cm, czyli mogę założyć, że 1 to jest taki 1 cm. 2, 2, 3, 3, czyli wiedząc tak naprawdę, ile to zajmuje, mogłam przeliczyć mniej więcej, ile potrzebuję na czapkę, ale to też nie jest adekwatne, bo tak naprawdę trzeba przerobić jakąś część czapki, żeby wiedzieć, czy jest odpowiednia szerokość, czy dobrze się układa. Wszystko zależy od tego, jak przerabiacie, czy ciasno, czy luźno, czy używacie tego samego szydełka, czy tej samej włóczki. Ja pokazuję Wam jakby pomysł na tą czapkę, jak można zrobić, a to ostatecznie jak będzie wyglądać Wasz trzeci rząd, to już zależy od Was, czyli od tego, jakiej używacie włóczki. I teraz tak, mój trzeci rząd to jest takie standardowe rozszerzanie jak przy maskotkach, czyli jedno oczko robię jeden półsłupek, a w drugim rozszerzenie, czyli jedno oczko, jeden półsłupek, następnie rozszerzenie 2 półsłupki, jeden półsłupek, 2, 1, 2, taka sekwencja. Natomiast jeśli chcecie powiększyć czapkę, bo jest za ciasna, to trzeba będzie w niektórych tylko momentach, tam gdzie daliście jeden półsłupek, dać 2. Nie w każdym, ponieważ to by zwiększyło Waszą całkowitą czapkę, ale rozszerzanie, jeśli ma być takie subtelne, to nie musi być rozszerzanie w każdym, bo wtedy wyjdzie Wam podwójna znowu wielkość tej czapki. Jak gdyby trzeci rząd nie trzyma się dla mnie żadnych reguł. To znaczy możecie dowolnie umieszczać sobie półsłupki w zależności od tego, jaką potrzebujecie szerokość. Dla przykładu, ja zrobiłam symetrycznie, czyli powiedziałam Wam, że w trzecim rzędzie robię równe sekwencje. Ale gdyby się okazało, że czapka jest i dzięki temu uzyskałam 60 na końcu półsłupków, tak? Ponieważ zwiększam w co drugim oczku, to z 40 zrobiłoby mi się 60. Ale jeśli potrzebowalibyście na przykład raptem 65 na przykład, czyli jak tutaj raz, 2, 3, 4, 5 o tą szerokość sobie rozszerzyć czapkę, to mniej więcej w dowolnych miejscach, gdzieś na przeciwległych, musicie rozszerzyć zamiast stawiać jednego półsłupka. Tylko pamiętać o tym, że w niektórych miejscach po prostu najlepiej tak idąc dookoła rozszerzać. Nie rozszerzać z jednej partii i z jednej strony, bo wtedy będzie więcej tutaj. Rozplanować rozszerzenie po całym kole. Jak gdyby, już Wam pokażę, jak to można zrobić. Jak mamy, ja docelowo dążę do tego, żeby było 60 takich moich wzorów. Jeżeli Wy potrzebujecie więcej, na przykład tak jak Wam powiedziałam 65, to możecie zawsze te 5 dołożyć jeszcze w tym trzecim rzędzie, ale w losowych miejscach. Dla mnie trzecia sekwencja to jest jeden półsłupek i zwiększenie, tak? Potem znowu jeden półsłupek, zwiększenie, jeden, zwiększenie, jeden, zwiększenie, ale w którymś tam rzędzie zamiast zrobić 1, zrobię zwiększenie. Taka będzie sekwencja. Później z powrotem wrócę do 1 i zwiększenie. Tego nawiasu muszę gdzieś umieścić 5 razy i dzięki temu uzyskam w tym trzecim rzędzie 65. Trzeba to tak sobie rozplanować, żeby mniej więcej
ta część nie była obok siebie, tylko gdzieś pomiędzy rzędami tymi tutaj standardowymi. Tak jak Wam powiedziałam, również będzie wyglądało zmniejszenie, czyli jeżeli potrzebujecie mniejszą czapkę, to odwrotnie. Zamiast zwiększać, stawiacie na przykład 3 słupki, zwiększenie, sekwencję, 3 słupki, zwiększenie. Potem można wrócić do tej sekwencji. Musicie sobie dopasować taką liczbę tych wzorów tutaj, która Wam będzie odpowiednia na Waszą głowę. Ja nie jestem w stanie Wam podać dokładnie, jak to może wyglądać, natomiast nie sugerujcie się z symetrycznością tego tutaj, tych sekwencji. To nie ma znaczenia, bo ta czapka i tak nie będzie tego widać, ta czapka i tak się ładnie ułoży dookoła, więc nie ma tutaj znaczenia. Ważne, żeby włożyć w trzecim rzędzie tyle oczek, ile ostatecznie potrzebujecie na czapkę. Ale żeby się o tym dowiedzieć, ile potrzebujecie, musicie sobie jakąś część czapki już przerobić i zmierzyć. Na przykład przerobicie ze mną tą samą część, dojdziecie do któregoś momentu tutaj i już możecie nakładać na siebie tą część i sprawdzać, czy jest ciasno, czy już możecie mieć taką szerokość. Niestety czapka nie jest taka, że od razu Wam powiem, ile oczek róbcie, bo to wszystko zależy od tego, od wymiaru głowy i od oczywiście włóczki. Podaję Wam tylko pomysł, a trzeci rząd już jest dowolny, jak Wam tam po prostu wyjdzie. I zobaczcie, czyli tak jak Wam wspominałam, ja robię sekwencję 1 półsłupek i tutaj zrobię zwiększenie. Raz, 2. I znowu 1 półsłupek i zwiększenie. I znowu 1 półsłupek i zwiększenie. 1 półsłupek i zwiększenie. 1 i zwiększenie. No i na przykład zobaczcie, potrzebowałabym rozszerzyć tylko na przykład o 3 jakieś tutaj te rzędy, więc zrobiłabym tutaj zamiast 1 półsłupka w losowym miejscu zrobiłabym zwiększenie i później oczywiście znowu zwiększenie, bo taka była sekwencja. A później wróciłabym znowu do 1 półsłupka i zwiększenie. Czyli tak w losowych miejscach, dosłownie tak bym robiła. Ja tutaj to spróbuję, bo potrzebuję mieć 60. Akurat 60 nam nie pasuje i dobrze leży. Nie jest zbyt ciasne, nie jest zbyt luźne. I tak się tutaj będę tego trzymała. Natomiast poczekajcie, bo się pogubiłam. 1 półsłupek i tu ma być zwiększenie. Natomiast pamiętajcie, że jeszcze na samym końcu, tutaj gdzie robię tą czapkę, ten ściągacz, też będzie można go zawęzić, więc nawet jeżeli jest lekko tutaj luźna czapka, jeszcze będzie można ją zawęzić na tym ściągaczu. Dobrze, dochodzimy sobie do końca, czyli 1 i zwiększenie. I też fajnie by było jakby dobierać taką liczbę, żeby była parzysta liczba oczek. Czyli może nie 65, tylko 66. Może to mieć chyba znaczenie nawet na wzór, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna, bo nie przerabiałam na nieparzystej, tylko na parzystej. A jak dołożycie jedną więcej, to się też nic nie stanie. I zwiększenie. 1 i zwiększenie. I znowu 1 i zwiększenie. Dobra, dojdę do tego końca. Mam ostatnią sekwencję do zrobienia, 2 oczka, czyli mi się tutaj wszystko zgadza. 1 półsłupek i w kolejnym zwiększenie. Ok, mam zrobiony trzeci rząd. Jest to rząd już ostateczny, końcowy, w którym mam potrzebną liczbę oczek do wykonania już tego wzoru, czyli tutaj już przechodzimy na inny wzór. Tutaj się nie da jeszcze wyznać, jaka będzie szerokość czapki, więc tak jak mówię, po prostu zacznijcie od takich rzędów jak ja. W miarę przerabiania będziecie już wiedzieć, czy potrzebujecie więcej tych półsłupków, czy mniej. Musimy niestety trochę popróć, żeby się dowiedzieć, jaki wymiar czapki będzie odpowiedni. Ale uwierzcie mi, czapkę robi się szybko, można w jeden dzień, w jeden po prostu nawet nie dzień, bo to nawet nie cały dzień zajmuje, tylko dosłownie 2-3 godzinki i zrobić sobie taką czapeczkę. Ona się bardzo szybko robi. Ok, oczywiście będziecie mieć tutaj takie falowania.
to jest ten moment zwężania czapki, gdzie tak naprawdę góra. Tą górę też można sobie zrobić na zasadzie pompona. Tu może być pompon, ale jeśli chcecie taką czapkę smerfetkę na przykład, czyli taką właśnie rozszerzaną, długą, to polecam nie robić tego pompona, bo będzie jeszcze Wam po prostu lecieć z głowy. Ale jak oczywiście lubicie czapki z pomponem, to jak najbardziej może być zakończona pomponem. Ja tego nie powiedziałam, ale może być. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy teraz do robienia naszego wzoru. Będziemy go robić w taki sposób, że wybieram następne oczko wolne, wkładam szydełko, przeciągam włóczkę i wybieram kolejne następne oczko wolne, czyli kolejne, wkładam szydełko, przeciągam włóczkę, mam 3 pętelki, pobieram i przekładam przez 3. Robię oczko łańcuszka i znowu wbijam się w to samo miejsce, co przed chwilą, czyli w poprzednie oczko. Zobaczcie, tutaj widać, że jest poprzednie. Wbijam się w poprzednie oczko, przeciągam włóczkę, wbijam się w następne wolne oczko, przeciągam włóczkę, pobieram od dołu i przeciągam przez wszystkie 3. I znowu oczko łańcuszka. Tutaj musicie robić to oczko łańcuszka, jest bardzo ważne. I teraz znowu, najpierw wbijam się w poprzednie oczko, które już jest zajęte, przeciągam włóczkę i wbijam się w nowe oczko. Przeciągam włóczkę. Pobieram od dołu, przeciągam przez 3 i robię oczko łańcuszka. I znowu raz tu, pobieram przez 3 oczko łańcuszka. Pamiętajcie, żeby się wbić w poprzednie oczko i w kolejne oczko. W poprzednie, w kolejne, przeciągam włóczkę, pobieram. I tak przerabiam do samego końca. Tutaj przerabiam jeszcze mniejszym szydełkiem, ale za chwilę już przełożymy sobie szydełko. No i właśnie też to, że przechodzimy na grubsze szydełko, może spowodować, że wzór jeszcze się właśnie rozszerzy. Dlatego musimy przerobić kilka rzędów, żeby się dowiedzieć, czy czapka dobrze leży. Ale jeśli macie taki standardowy wymiar, szerokość głowy 54, to ta czapeczka będzie na Was pasować. A jeżeli tam potrzebujecie zwiększyć i zmniejszyć, to też naprawdę nie o dużo, bo każde oczko daje tak naprawdę prawie centymetr na szerokości, więc to nie jest duża zmiana, jeśli chodzi o ten trzeci rząd. I tu sobie zobaczcie, cały czas tak samo przerabiam razem z Wami. Mam jeszcze do przerobienia trochę tych oczek. Dojdę do tego momentu. Ok, jestem tutaj prawie na końcu. Pokażę Wam, jak to będzie tutaj wyglądało. Czyli cały czas idziemy tak samo, póki jeszcze się nie skończył rząd. Oczko łańcuszka, poprzednie, następne. Przekładam oczko łańcuszka. Tu jeszcze mam półsłupek. Oczko łańcuszka. I tu mam jeszcze, zobaczcie, tak naprawdę z tego rzędu mam tutaj 2 półsłupki. Więc wypinam i robię ten. I oczko łańcuszka, tak? I teraz tak, liczycie sobie, ile macie takich półsłupków. To są takie już, może nie półsłupki, ale takie podwójne, powiedzmy, półsłupki. I patrzymy, ile ich mamy. Powinniśmy mieć 60. Jeżeli jest 59, to trzeba będzie jeszcze zrobić w tym. Ja sobie zaraz przeliczę. I tak, oczywiście tak, jeszcze jeden mam do zrobienia. Robię tę czapkę drugi raz, więc nie pamiętam, jak tam poprzednio robiłam, ale zawsze można policzyć i sprawdzić, jeśli czegoś pominęliśmy. Tak, czyli zobaczcie, pomimo, że tu już niby jest robiony, ale on był robiony z poprzedniego. Ten półsłupek jeszcze ma do zrobienia tutaj pomiędzy 60, ostatni, czyli musi się kończyć i zaczynać tutaj takim bąbelkiem półsłupkowym, można powiedzieć. I teraz tak, ja sobie tutaj zaznaczę tą część, jeszcze to okrążenie, ale będziemy cały czas tak naprawdę pracować w okrążeniu bez łączenia, więc nie ma potrzeby liczenia tych rzędów. Wystarczy, że wepniemy sobie znacznik gdzieś tutaj w tym miejscu, w ostatnim półsłupku, nawet nie w oczku, bo oczko nam będzie zaraz potrzebne, ale w tym miejscu.
Na razie zaznaczę oczko, żeby nie psuć tutaj wzoru, a za chwilę Wam pokażę, o co chodzi. Teraz robimy dosłownie cały czas tak samo, tylko zmieniamy szydełko na większe, żeby czapka się jeszcze rozszerzyła i przerabiamy zawsze tak samo, czyli oczko łańcuszka, ale robimy już teraz tutaj pomiędzy tymi wzorem, czyli poprzednie. I teraz uwaga, nie wbijamy się w oczko, tylko pomiędzy te bąbelki. Tutaj zobaczcie, tu jest taka przestrzeń, żeby się wbić pomiędzy, w taki sposób i przerabiam. I znowu oczko łańcuszka i pomiędzy bąbelek, czyli tutaj. Tu w środku dosłownie zostanie Wam takie jedno oczko łańcuszka, ale my się wbijamy tu pomiędzy, luźno. Za chwilkę jak przerobicie więcej takich rzędów, to zobaczycie, że szydełko się po prostu samo aż pcha. Nie musimy wyszukiwać oczek, bo robimy cały czas pomiędzy. No i teraz tak naprawdę robimy już właściwy rząd z właściwym rozmiarem szydełka i ten rząd już będzie dawał Wam szerokość właśnie czapeczki. Obwód. Fajna czapeczka bez zszywania. Tylko trzeba po prostu się pomęczyć, żeby dobrać sobie odpowiednią liczbę oczek w tym trzecim rzędzie. Ale mówię, jeśli macie dokładnie tą samą włóczkę co ja i mniej więcej obwód body 54, nawet do 50, od 50 powiedzmy 2 do 56 powinna ta czapeczka pasować na kobietę. Jeśli natomiast dla dzieci, no to trzeba by tam pokombinować i w tym trzecim rzędzie coś mniej rozszerzać, żeby nie była taka szeroka. Chociaż powiem Wam tak szczerze, że ta czapka jest na tyle fajna, że można ją totalnie zrobić bardzo szeroką, a zawęzić sobie dopiero na ściągaczu. Może to być taka czapka typu smerfetka, że właśnie bardzo długa, rozszerzona, zawijająca się wręcz nawet tutaj. I wzór jest elastyczny, fajny, ażurkowy, więc można dowolnie kombinować. Nie trzeba się sztywno trzymać tutaj wzoru. Same jesteście, słuchajcie, kreatorkami tej czapki, więc nie bójcie się coś tam potworzyć. Pokombinować tak, żeby Wam pasowało. Ja tutaj jeszcze ten rząd przerabiam z Wami, żeby Wam pokazać, jak to szybko się robi. Można włączyć sobie film, posłuchać sobie czegoś i czapka się sama będzie robić. Cały czas zobaczcie tak samo. Ja tutaj chcę jeszcze Wam pokazać to płynne przejście do kolejnego wzoru, jak to kolejnego rzędu tak naprawdę, jak to szybko idzie. Jeszcze troszeczkę. Trochę chrapanka dla tych, co lubią, a dla tych, co nie, to przewincie ten moment, to on jest cały czas taki sam, tu się nic nie będzie działo, ja tylko po prostu nie chcę już ciąć filmu, bo im więcej cięć filmu, tym więcej roboty. Ok, szybciutko sobie tutaj z Wami dojdę do tego początku. Oczywiście pamiętamy o tym oczku łańcuszka pomiędzy wzorem, bo właśnie te oczko łańcuszka wtedy ląduje tutaj pomiędzy tym wzorem, dlatego on tak ładnie się układa. Bez tego oczka łańcuszka nie wyjdzie taki ładny wzór. No i jestem już prawie tutaj na końcu. Dosłownie zobaczcie. Przechodzę płynnie, nic nie muszę tutaj robić. Wypinam sobie już tylko ten znacznik, a tutaj płynnie się przechodzi, nie ma żadnych tutaj problemów z łączeniem. Jedynie co, to właśnie polecam już sobie tutaj zaznaczyć ten pierwszy na przykład bąbelek, żebyście wiedzieli, gdzie jest jak gdyby całe okrążenie i jak już będziecie robić tą czapkę właśnie po tej długości, to żebyście nie szukali, gdzie jest okrążenie, a żeby zrobić pełne okrążenia i zaznaczyć sobie
gdzie to skończyliśmy. Słuchajcie, no tak to wygląda, że na początku mamy taki fajny kwiatek, można powiedzieć, ale to się wszystko zacznie układać, jak im więcej będziecie robić takich rzędów. I tych rzędów trzeba zrobić kilka, żeby właśnie zobaczyć, jak czapka, jaką uzyskuje ona ostatecznie tutaj właśnie szerokość. No, do takiego momentu, w którym możecie założyć i sprawdzić, czy jest dobra szerokość. Jeżeli jest dobra, to robimy, jeżeli nie, to sprawdzamy, co możemy, ile trzeba tych takich właśnie półsłupków odjąć, żeby nie było, żeby nie było tyle za dużo, czy za mało. Na końcowa liczba półsłupków to jest też końcowa liczba właśnie takich bombli półsłupkowych, czyli 60 skończyłam i 60 tutaj mam i to mi wyznacza całą szerokość mojej czapki. I teraz tak, robicie cały czas tak samo, dosłownie, dookoła, budujecie sobie cały czas długość Waszej czapki, sprawdzacie, mierzycie na sobie, czy Wam pasuje i w momencie, kiedy uznacie, że to już jest tyle, chcecie zrobić ściągacz, to pokażę Wam, jak zrobić ściągacz. Ja oczywiście nie będę robiła drugiej czapki, bo nie mam już włóczki, a nie potrzebuję dwóch, natomiast przerobię jeszcze kilka rzędów, żeby pokazać Wam, jak zrobić ściągacz. Zobaczcie, ja tutaj tak naprawdę na początku robiłam też tak, że jak składałam sobie na pół, to oczywiście nie po pierwszym rzędzie, ale po drugim, sprawdzałam mniej więcej centymetrem, ile tutaj mam. Oczywiście to było razy 2, bo to jest zgięte na pół i mniej więcej dochodziłam do tego, czy uzyskam te 54 cm. No i wtedy mi wychodziło, że tak, więc robiłam dalej. Ale to jest takie bardziej szacowanie, więc dla osób, które wolą dokładniej, muszą po prostu przerobić kilka rzędów więcej. Dobrze, to ja jeszcze przerobię sobie kilka rzędów, żebym miała na czym pokazywać ściągacz i za chwilkę przejdziemy już do ściągacza. Ok, przerobiłam sobie jeszcze jeden rząd. Nie mam po co robić kilka rzędów, bo braknie mi włóczki, a chcę Wam pokazać tylko, jak się robi ten ściągacz. Oczywiście musicie zrobić czapkę do momentu, tak jak wcześniej wspominałam, kiedy zaczynacie robić ściągacz. To wszystko zależy od tego, jak ostatecznie chcecie, żeby czapka wyglądała. Ja powiedzmy mam tutaj około 18 cm, tak Wam mogę powiedzieć, ale możecie też zrobić sobie dłużej i ta czapka może tak fajnie zwisać tutaj, bo ona się nadaje na taką typową czapkę smerfetkę, więc możecie próbować. I teraz tak, jeżeli czujecie, że czapka jest za duża, bo już Wam leci, ale chcecie ją zawęzić, bierzecie mniejsze szydełko 3,5. Jeżeli czapka jest dobra, nic nie potrzebujecie zmieniać, to robimy dalej tym samym 3,75. Tylko na końcu, ewentualnie jeśli będzie za szeroka, można dwa ostatnie rzędy zrobić 3,5 bądź nawet 3 mm, żeby sobie końcową krawędź zawęzić. Taka jest zmiana, po prostu zmiana w szydełku. Zawsze pamiętajcie, że ostatnią krawędź, jeżeli jest za szeroka, możecie zmniejszać szydełko, żeby wykonać ostatni wzór, bądź zawsze można jeszcze zwykłymi oczkami ścisłymi robić okrążenia. Też oczka ścisłe bardzo zawężają, aż nawet trzeba uważać, żeby za bardzo nie zawęziły. Dobrze, powiedzmy, że ja wezmę tutaj to szydełko 3, dalej 75, ale można już zrobić mniejszym, jeżeli czujecie, że czapka jest troszeczkę za wąska i zrobiliście sobie szeroką, więc można zmniejszyć. I teraz tak, zobaczcie, zrobiłam ostatni półsłupek, nie, jeszcze tutaj jest ten ostatni półsłupek, no taki podwójny półsłupek, poszerzony. I teraz zobaczcie, będę robiła od razu ściągacz, czyli znowu nie ma żadnego łączenia. Może jednak wezmę mniejsze szydełko, będzie mi się tutaj lepiej wbijać. Będę wykorzystywała teraz wszystkie tutaj te oczka, które widzicie, czyli te tutaj, składające się z przedniej i tylnej pętelki, które widzę od góry. I zaczynam od pierwszego wolnego oczka. To jest tutaj zajęte, więc wybieram sobie tutaj dokładnie to oczko. To jedno oczko zawsze jest bardziej ściśnięte, bo było oczkiem łańcuszka, więc ciężko może jest na początek je wybrać, ale trzeba będzie się pomęczyć. Robię narzut od dołu, przytrzymuję, wkładam szydełko w to oczko, przeciągam i od razu przeciągam przez 2. Czyli wykorzystuję wzór tak zwanych, nie przeszło, jeszcze raz tutaj, tak zwanych oczek ścisłych z narzutem. Może to nie jest ulubiony wzór niektórych osób, ale on daje taki fajny efekt, więc musicie się po prostu pomęczyć. Ok, i znowu narzut. Tym razem oczko jest większe, więc wbijam się w całe, przeciągam przez 2. Narzut, oczko trochę ciaśniejsze, więc muszę przebić się, przeciągam i przeciągacie albo tutaj z tej strony,
albo od tej strony, czyli tutaj. To technika dowolna w zależności od tego, jak Wam jest wygodnie i dopasujcie sobie. Tutaj oczywiście trzeba wszystkie pętelki przytrzymywać sobie paluszkami, o na przykład tutaj, żeby one się Wam nie obsunęły. Tutaj tak samo sobie przytrzymuję, żeby się nie zmniejszyły. Dobieracie sobie po prostu wygodną pozycję palcami, tak żeby oczka się tutaj nie przesunęły. O, w taki sposób. I znowu robimy tak dookoła. Musimy zrobić ten wzór wzdłuż wszystkich takich oczek. I przebić się przez wszystkie tutaj pętelki. Okay. Tutaj się muszę poprzebijać i zrobić. Zrobię sobie tak dookoła. Ok, zrobiłam sobie cały rząd dookoła, oczka ścisłe, bez narzuty. Mam tutaj jeszcze dosłownie 2 pętelki. Też muszę się tutaj przebić. Przepraszam, na chwilkę zejdę tutaj z wizji, bo nie mogę się wbić. Ale dobra, już wracam. Dosłownie 2. I tu jest ta początkowa, którą robiliśmy, ale ona będzie taka, że jeszcze jest nie do końca widoczna, więc jeszcze raz tutaj przerabiam oczko ścisłe z narzutem. Dobra, no i teraz sobie jeszcze raz tutaj wepnę znacznik i od tego momentu w następnym oczku wyszukujemy takich tylnych pętelek, ponieważ chcemy, żeby został cały taki łańcuszek dookoła. Tutaj, tak właśnie się tworzy tutaj ten ściek, że mamy takie pełne łańcuszki i żeby te łańcuszki jak gdyby wyeksponować, musimy wyszukiwać pętelki, która jest za tym łańcuszkiem. Zobaczcie, jeżeli sobie popatrzycie z góry, tu jest mój łańcuszek, który chcę zostawić, a za nim jest taka tutaj pętelka, o. Na razie te pętelki są bardzo mało widoczne, zwłaszcza po pierwszym okrążeniu, ale później będą coraz lepsze. Będzie naprawdę lepiej je wyeksponować. Na początku jest ciężko, bo jest pierwszy taki początkujący wzór, ale później będzie lepiej. Czyli zobaczcie, pobieram na włóczkę i te pętelki się tutaj bijam i pobieram. I znowu narzut, tutaj takie pętelki, pobieram. Jeśli wychodzi Wam tutaj ten łańcuszek pełny, tak zwany, to znaczy, że dobrą pętelkę pobraliście. Tutaj. Natomiast w każdym kolejnym okrążeniu ta pętelka już będzie lepsza do pobrania. Zaraz Wam pokażę. Bo ona później, popatrzcie, znowu patrzymy, jak biegnie tutaj łańcuszek. Chcemy, żeby był cały tutaj ten łańcuszek, więc odwracamy, a gdy odwrócimy sobie tutaj robótkę, nie możemy zabrać tej pętelki, ale możemy zabrać tą pętelkę, tak? Czyli patrzymy, którą zabieramy, żeby wyeksponować cały łańcuszek. I takim sposobem robimy sobie już cały czas dookoła, bo zobaczcie, ja tutaj zaznaczyłam, co prawda pierwsze oczko, ale też widać, gdzie zaczynaliśmy, bo będzie takie delikatne przejście. To jest akurat mój tył czapki, zawsze możemy ubierać tak, żeby to przejście było tyłem czapki, jak również końcówka. I teraz to jest mój sposób na ściągacz. Tak sobie zaplanowałam i tak mi się podoba. Robicie taką szerokość, jaką Wam odpowiada. Pamiętajcie, że zawsze możecie zmniejszyć, zwiększyć szydełko w zależności od tego, czy potrzebujecie czapkę zawęzić. Jest nawet szansa, że można skrócić te oczka poprzez przerobienie 2 jako jedno, ale ja tego nie robiłam, nie praktykowałam. Wolałam zmniejszać poprzez zmianę szydełka, a również na samym końcu jeszcze można przerobić sobie ostatnie okrążenie oczkami, na przykład samymi ścisłymi, i one wtedy na pewno już zawężą czapkę, jeśli by miała być bardzo szeroka, ale przy tej liczbie oczek, co Wam podaję, przy tym rozmiarze, ja nie kombinowałam, nie robiłam ostatniego okrążenia oczkami ścisłymi. Jedynie co zrobiłam, to wzięłam jeszcze mniejsze szydełko, 3 mm, żeby te ostatnie okrążenie już było takie trzymające dobrze tą czapę. I zobaczcie, ja sobie tutaj cały czas robię tak samo.
Ok, w międzyczasie przerobiłam sobie tutaj drugi rząd. Upewniam się, że macie ten łańcuszek, o który nam chodziło. I popatrzcie, płynnie przechodzimy do kolejnego rzędu, czyli cały czas przerabiam sobie tak samo. Tutaj już w tym kolejnym rzędzie te trzecie pętelki za łańcuszkiem są lepiej widoczne. O, one się tutaj pojawiają. Jakby z góry cały czas widzimy, że to jest ta pętelka, ale my się musimy upewnić, że chcemy zostawić tą. Można sobie zawsze tak popatrzeć, więc od góry pobieram pętelkę, która jest za tą pętelką. Widzicie? Tutaj. Ja już oczywiście mam wprawę, więc wiem, która to jest, ale tak dla pewności zawsze sobie można zaznaczyć. I robimy sobie tak, słuchajcie, do momentu, kiedy Wam pasuje, jaki chcecie mieć, w zależności jaki chcecie mieć ściągacz. Ja tutaj zrobiłam prawie 5 cm. To zależy od Was, jak Wam czapka się układa. Na samym końcu, jak już porobicie kilka takich rzędów, jedyną rzeczą, jaką ja robię, to jest zrobienie tutaj prawie w miejscu, gdzie mam łączenie, zamiast oczek z narzutem ścisłych, to po prostu zwykłych 3 oczek ścisłych, jakby już bez narzutu. Próbuję sobie tak zniwelować tą różnicę wysokości, ale ona jest naprawdę niewielka. No i oczywiście na koniec przekładam sobie tutaj, obcinam włóczkę, ale tej nie będę obcinać, bo jeszcze się przyda. Robię oczko ścisłe, a włóczkę chowam tutaj we wzorze, tak żeby nie było jej widać igłą. I to jest pomysł na moją czapkę. Oczywiście to nie jest czapka, bo wygląda tutaj śmiesznie, ale takie wzory wykorzystuję i tak ją robię. Ostatecznie ma tak wyglądać, więc musicie dojść do takiego poziomu. To jest tylko pokaz wzoru i pokaz właśnie jak obliczyłam. Myślę, że jest to bardzo fajna czapka. Mam nadzieję, że sobie spróbujecie ją zrobić, nawet w takiej formie jak moja, bądź właśnie w formie smerfetki, bądź w formie z wydłużonym ściągaczem. Ona też będzie fajnie wyglądać w taki sposób, ponieważ ona się tak ładnie układa, przez to, że wzorek jest ażurowy, można zrobić sobie z czapkę smerfetkę. Jestem ciekawa, czy ktoś się pokusi na taką czapkę. Dajcie znać w komentarzach. Dobrze, jeżeli chodzi o oszukany szalik Sophie Scarf, to oczywiście nie jest to szalik Sophie Scarf, tylko to jest taki bardziej kołnierz na szyję, ale taki długi właśnie, po to, żeby sobie ją owinąć w taki sposób, że na przykład nakładam tak, bądź jedną część przeciągam tak jak na zdjęciu, że jest dopasowana do szyi w taki sposób, a druga sobie tak wisi. Szaliczek jest oczywiście dowolny, możecie zrobić go dowolnie, ponieważ może to być zrobione też w formie takiego zwykłego kołnierza na taką szerokość jak na przykład czapka, jeżeli Wam dobrze przechodzi, i zrobić sobie taki długi kołnierz. Na przykład może być w taki sposób. Może to być też taki szaliczek jak mój. Wtedy nabieram dużą liczbę oczek z myślą, że będę przekładała w taki sposób. To już koncepcja Wasza, zostawiam Wam dowolna. Pokażę Wam tylko, jak zacząć taki szalik, ponieważ jest tu mała zmiana, którą musimy wykonać, żeby szalik się nie marszczył, tak jak się marszczyło tutaj na początku. Jest zmiana we wzorze i tutaj chcę Wam pokazać ten sam początek, jak to będziemy robić. Ogólnie ja zakładam, że żeby zrobić taką czapkę, powiedzmy kołnierz, tak jak ja mam tutaj z 60 takich podwójnych półsłupków, czyli dokładnie z tego wzoru, 60 mam, to żeby zrobić 60 muszę nabrać podwójną liczbę oczek, czyli 120, ponieważ tutaj będziemy inaczej się troszeczkę wbijać, żeby na łańcuszku nic nam się nie marszczyło, czyli na każdy taki jeden wzór potrzebuję 2 oczka, czyli jeżeli chcecie, na przykład widzicie, że ta czapka jest dobra, macie 60 w sumie, ale na przykład chcecie szerszy kołnierz, na przykład na 70 takich półsłupków podwójnych, to musicie nabrać 140 oczek. Ja na przykład, żeby zrobić taki w ogóle długi szaliczek, nabrałam 250 oczek, tak chyba 250, albo tak, chyba dobrze mówię 250, ale to nie ma znaczenia, może być 260, może być więcej, może być wtedy właśnie dłuższy, ponieważ tak naprawdę to nie będzie 250 takich oczek, tylko to będzie połowa, tak? Czyli 125, dokładnie takich. Po prostu potrzebujemy parzystą liczbę oczek na łańcuszka na początku, żeby stworzyć taki wzór i też
Pamiętajcie, że taki saryczek się może właśnie rozszerzyć przez to, że go wypierzemy i on też będzie się w miarę jakoś tak mógł rozszerzać. I zawijać. Ja też zrobiłam krótki, więc on mi się tak trochę wywija, ale w sumie mi się to podoba i tak sobie zostawię. Wzór na drugiej stronie też jest ciekawy, więc nawet jeżeli przechodzi to zawijanie w różnych częściach, w różne strony, to mi się to akurat podoba. Nie zawsze musi być idealnie równo i prosto. Dobrze, zasada jest taka sama. Zaczynamy mniejszym szydełkiem. Robimy oczka łańcuszka podwojone, czyli jeżeli planujecie mieć, tak jak czapkę, 60 takich podwójnych półsłupków, to musicie nabrać 120. Ja oczywiście zrobię tylko tutaj przykład, żeby długo nie robić, więc powiedzmy, że nabiorę sobie 14. Jak nabiorę 14, to będzie 7, czyli zobaczcie, nabieram 14. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nie wiem, czy 14 to dobry pomysł, bo mi się nie zamknie, to może 20 nabiorę. 15, 16, 17, 18, 19, 20, czyli powstanie mi 10. Oczywiście na pierwszy łańcuszek robię w taki sposób, że przerabiam oczkami ścisłymi z narzutem, ponieważ musimy mieć górę i dół w miarę taki sam. Czyli tutaj nie robimy tak jak czapkę od półsłupków, zaczynaliśmy od magicznego koła, tu już zaczynamy od zwykłego oczka łańcuszka i półsłupków nawijanych. Mam 20. Robię jeszcze jedno oczko jako oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru. Odwracam łańcuszek w taki sposób, żeby z tyłu widzieć pośrodkową pętelkę. I zaczynam od drugiego oczka, czyli tu sobie przytrzymuję. Pierwsze oczko to jest oczko brzegowe. Robię narzut i wybieram teraz tą pętelkę tutaj, przekładam włóczkę i przekładam przez te dwie. Po to, żeby stworzyć pierwszą krawędź, taką samą dolną i górną. Ja sobie tutaj znajdę jakiś znacznik, żeby zaznaczyć pierwszą pętelkę. Następnie każde kolejne przerabiam tak samo, czyli oczka ścisłe z narzutem i mniejszym szydełkiem. Pamiętajcie. I tutaj przerabiamy do końca. Jeszcze kilka oczek. I też, tak jak wspominałam na początku, tutaj na początku musi być parzysta liczba oczek. Tu jest akurat to ważne. W czapce może nie było aż takie, ale chyba też. Natomiast w szaliku jest to ważne, ponieważ szalik musimy zrobić tak, żeby się nie zawijał, nie kręcił. Tam było inne przeliczenie, tu jest inne. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Robię ostatnie. I teraz układamy w taki sposób, żebyśmy złączyli ze sobą przód do przodu. Ja zawsze przerabiam pierwszy rząd wzorem, bo jest mi tak wygodniej. Wiem, że wtedy się nie pozawija. Przy dużej liczbie oczek może się pozakręcać, pozawijać i wtedy jest problem. Dlatego pierwszy rząd przerabiam sobie w taki sposób. To jest bardzo ułatwiony sposób, a jednocześnie naprawdę tego łączenia też tutaj akurat nie będzie widzieć, bo jest wzór w miarę niski. I jak mamy pewność, że mamy dwa końce razem ze sobą, w dobrym, nieskręconym momencie, to oczywiście tutaj przekładam i łączę oczkiem ścisłym. Dodatkowo na dole również tą część wbijam się tutaj szydełkiem, pierwsze wolne oczko i też połączę. Czyli tak naprawdę połączymy sobie na równych poziomach. Zobaczcie. Tutaj można przełożyć i również połączyć. Później, jak już zrobicie sobie cały ten szalik, tą końcówkę można igłą ładnie wpleść we wzór i nie będzie widać różnicy. Na razie to tak zostawię, ponieważ ja tutaj akurat chcę Wam pokazać dalszą część wzoru. Dobrze, słuchajcie, mamy tutaj pierwsze oczko połączone i od tego oczka zaczynamy. Od razu w miejscu, w którym było łączenie, jeszcze raz wbijam się szydełkiem, czyli zobaczcie, tu mam łączeniowe oczko, pierwsze. Jeszcze raz wbijam się w szydełkiem, przeciągam, w kolejne przeciągam, czyli wykorzystuję dwa oczka, żeby stworzyć jeden wzór. Tutaj sobie zaznaczę. I oczywiście już od razu można zmienić na większe szydełko
I robimy znowu oczko łańcuszka. I pamiętacie, ja w czapce pokazywałam Wam, że wbijaliśmy się w to samo oczko i w następne. Tylko dlatego, że potrzebowaliśmy w taki sposób poszerzać tą czapkę i zachować liczbę półsłupków pojedynczych, taką samą w stosunku do półsłupków podwójnych. A tutaj mamy podwójne półsłupki i musimy z nich zrobić pojedyncze. Jak gdyby 2 półsłupki przeznaczamy, żeby zrobić podwójny półsłupek, a tam z jednego chcieliśmy zrobić 2, więc dlatego musieliśmy się cofnąć i zrobić w poprzednim. Jeśli nie chcecie tego rozkminiać, to nie musicie, po prostu uwierzcie mi, że tak jest. Czyli tutaj musimy pominąć teraz to zaczęte oczko, ale wejść do zwykłego, następnego, wolnego, kolejnego. Czyli zobaczcie, następne, raz i kolejne 2. Czyli znowu wykorzystałam 2, żeby zrobić 1. I znowu kolejne wolne, raz i kolejne wolne 2. I oczko łańcuszka. I znowu raz i 2. I raz i 2. Czyli tak jak wspominałam, z 20 półsłupków zrobili nam się 10 takich podwójnych. Można to tak nazwać. I zachowa nam się do odpowiednia szerokość, naprężenie, jeśli również użyjemy odpowiednich różnicy szydełek w stosunku do pierwszego oczka i drugiego rzędu, tak? To też jest właśnie ważne, żeby właśnie ta różnica tutaj była minimalna. I teraz słuchajcie, przerabiamy sobie, ja oczywiście tutaj jestem na końcu i oczywiście na końcu powinny Wam zostać 2 oczka łańcuszka plus takie jedno, to jest takie łączeniowe oczko, ale ja tego nie wliczam, czyli tak naprawdę to nie są 3, tylko 2. Tutaj widać, że mamy 2 półsłupki. I teraz oczywiście robimy jako ostatni wzór te 2 tutaj i oczko łańcuszka. I od razu tutaj wypinam już ten łańcuszek. Tak jak mówię, może Was tutaj zmylić, przepraszam, to łączenie, ale to łączenie później nie będzie w ogóle widoczne. Od razu przechodzimy do tego wzoru, wbijając się tutaj pod tą całą część, tutaj i tutaj pod tą za. I tak sobie tutaj wyrównujemy. Tego później nie będzie widać. I znowu przechodzimy do tego samego wzoru. Zobaczcie. Tutaj i tutaj. Tutaj i tutaj. No i tak szaliczek się buduje fajnie, szybciutko. Tak naprawdę, słuchajcie, można zacząć w ogóle od takiego szaliczka i dzięki temu możecie sobie dobrze dopasować szerokość czapki. Będziecie wiedzieli, ile potrzebujecie takich podwójnych półsłupków i wtedy w tym trzecim rzędzie sobie dobrze rozplanować zwiększenia. To też jest metoda, że można zacząć od szaliczka. Dopiero teraz mi to przyszło do głowy, ja już mam zrobione. No ale tak to bywa, że też nie wiadomo, jak zrobić szaliczek, na jaką szerokość. I zawsze jest za dużo pytań. Dlatego trzeba się nastawić, że trzeba sobie popróć trochę, żeby zrobić idealnie. I popatrzcie, ja już sobie tutaj dosłownie przechodzę płynnie. Tutaj tylko to pierwsze przejście było takie może niekomfortowe, ale już każde kolejne jest ok. I cały czas dosłownie tak samo pomiędzy tutaj tymi podwójnymi. I powstaje. Tu jest tylko, mówię, jedno małe przejście, ale niewidoczne. I teraz tak, znowu wbudujecie sobie na taką wysokość, jaką chcecie. I ostatni rząd musimy zakończyć tak jak ten, czyli biorę sobie mniejsze szydełko i robię dokładnie to samo, co przy czapce, co przy ściągaczu na czapce. Czyli każde kolejne oczko przerabiam oczkami ścisłymi z narzutem. W taki sam sposób, dosłownie jak czapka, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj warto wziąć właśnie mniejsze szydełko, żeby się to wszystko ładnie tutaj poukładało. I też dookoła robię tak samo. Ja zrobiłam tak, że tylko jeden rząd tutaj zrobiłam taki tych oczek ścisłych. Dosłownie jeden, nie potrzebowałam więcej. Czyli tak to u mnie wygląda, że ten pierwszy rząd jest tutaj, a drugi jest tutaj. On może troszeczkę jest większy, ale nie ma jakiegoś większego znaczenia. Zakończyłam, tak samo schowałam nitki. No i w zasadzie, słuchajcie, komplet gotowy. Tak to u mnie wyglądało. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam.
i że rozumiecie, jak tworzyć ten wzór. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Jestem ciekawa, czy podobają Wam się tego typu czapki, czy próbowaliście sobie kiedyś robić właśnie takie czapki ze wzorów na swetry, bo to też jest bardzo ważne, że czasami pokazuję Wam wzór na sweter i z tego można zrobić oczywiście różne kombinacje. Dobra, tyle gadania. Ja Wam serdecznie dziękuję. No i oczywiście do zobaczenia. Pa, pa.